dobry. Dzień dobry. Witamy Was w ten piękny, słoneczny poranek. Można powiedzieć, że zaczynamy nową serię. Nowy rozdział w życiu właściwie. To też. Jak się odgrażaliśmy w Rumunii, może pamiętacie? Jak coś, to gdzieś tu będzie pewnie link. Sprzedaliśmy naszego wiernego towarzysza podróży i zamierzamy wybudować coś większego. Coś, co nam pozwoli uniknąć deszczy. Uniknąć nie unikniemy na pewno. Wiadomo, ale może się jakoś schowamy, schronimy. Dokładnie. Może dzięki temu spełnimy nasze marzenie, jakim jest wyjazd na Nordkap zimą. Jedziemy oglądać dzisiaj chyba kolejny w sumie, ale teraz już tak bardziej na poważnie. Dlatego doszliśmy do wniosku, że zabierzemy Was z sobą. Zobaczymy, czy dzisiaj wrócimy z tarczą, czy na tarczy. W każdym bądź razie bądźcie z nami. Zobaczymy, co nam się uda nabyć i czy to będzie dzisiaj, czy kiedy indziej i co będzie dalej. I co? No jest fajnie. Samochód ma przebiegu 210 043 krajowy. Oczywiście go sobie jeszcze sprawdzimy. Natomiast jedzie się bardzo fajnie. Nic nie szumi, nic nie buja. Wybiera wszystkie nierówności. No parę kilometrów z panem zrobiłem. 120 pojechał, ale więcej nie dało rady. A teraz jak wsteczny wjeżdżałeś tutaj w tą bramę, to coś skwierczało. Słyszałeś to? Nie. Ale w sensie jak No nie wiem, to jakoś tak skwierczało, nie wiem, czy to po prostu... Może będzie na nagraniu. Tak. Wiadomo, no samochód nie jest nowy. Nie wiem, czy to jeszcze nagrałam. Akurat to, dobra. bo potem zauważyłam. Samochód nie jest nowy, ale no, robi fajne wrażenie. Na pewno robi lepsze niż ten Crafter, o którym oglądaliśmy. Mamy, proszę Państwa, 66 600. Wiadomo, my się musimy z tym przejść i też bym chciał go sobie sprawdzić. No oczywiście. Dzisiaj drugie podejście. Tak, dzisiaj drugi poważny kandydat. Tak pewnie może się skończyć, że dzisiaj wrócimy z którymś z aut. Dzisiaj ostatnio to, co widzieliście, te parę ujęć, to był Mercedes Sprinter. Dzisiaj oglądamy Mastera. Renault Mastera, tak, więc życie weryfikuje. Się odgrażaliśmy, że nie chcemy potworów i tak dalej. Owszem, L2H2, ale nasz faworyt, którym był Renault Trafic, no, po zastanowieniu, po pomierzeniu, Uznaliśmy po prostu, że jest trochę za mały. tak. Mastera wcześniej, o dziwo, nie braliśmy w ogóle pod uwagę. Właśnie gdzieś z tyłu głowy był, tak, ale był Trafic, był Mercedes Sprinter i był Crafter Volkswagen. Tak. Bardzo No, w międzyczasie no, też oglądaliśmy wiele innych samochodów, Oczywiście. ale Zawsze coś im tam było. Nie pokazywaliśmy Wam tego, no bo to nie o to chodziło w tych filmach. Całą drogę zakupową. tak, to nie byli poważni kandydaci. Dokładnie. Dzisiaj rozstrzygnie, Dzisiaj tak? gra się rozstrzygnie pewnie pomiędzy Tak. tymi dwoma. Jeden i drugi samochód ma swoje plusy i minusy. No my już pewnie jesteśmy dawno po zakupie. Może gdzieś już w trakcie budowy. Tak, w momencie, kiedy Wy to oglądacie, więc to bardziej taka relacja, jak to wyglądało, niż taki film na żywo z tego, co się dzieje u nas na bieżąco.
I jak? Zobaczymy. Zobaczymy. Na razie mierzy. Jest taki duży, Tak, kompaktowy. tak jest. Tak jest. No mankamentem jest tutaj było Webasto chyba zainstalowane i mamy dziurę, której byśmy chyba nie chcieli. Ale to jest wszystko do jeszcze zastanowienia. Dobrze, na razie oglądamy. Ma czujnik chyba deszczu, a na pewno prędkość. No tak, miał Wycieracze. prędkość wycieraczek. No taki, wiesz co, zgrabny nawet, nie? Tak. No wiadomo, on ma tutaj takie różne ubytki No lakieru, tak, coś, no. ale to jest wszystko bez rdzy, Tak, jakby z tego, co jest tak widzimy z mocno zewnątrz. ocynkowany. No, samochód jest 5-letni, ma 200 tysięcy przebiegu, a jeszcze musimy go sprawdzić w Cepiku. w cepiku, bo go nie sprawdziliśmy. Wygląda wszystko zachęcająco. Mhm. To chyba to jest to. Nie powiem, żebyśmy sercem wybierali, bo sercem to byśmy wybrali Sprintera. Tak, No to wygląda, ale to chyba taki głos rozsądkowo. rozsądku. No jeszcze ceny nie ustaliliśmy No do jeszcze końca. nie ustaliliśmy, ale możliwe, Byliśmy że to na będzie jeździe jednak próbnym. ten wybór. To jest na 99% w tej chwili. Niestety nie wrócimy nim dzisiaj, bo jeszcze muszą tutaj coś zrobić, bo samochód jeszcze nie był jakby przygotowany do sprzedaży. Więc taka sytuacja w sumie jak z Sprinterem, pojawiło się coś nowego, czego nie było. Co, Frydwan? No możliwe, że to nowy Frydwan. No, dzisiaj mamy 19 września 2024 roku. No, dziwne rzeczy się dzieją, ale dla nas to jest ten dzień. Jedziemy po samochód. Jedziemy po auto. To jest ten Master, którego widzieliście. No, nie mogliśmy go wtedy odebrać. Teraz już jest przygotowany. Pamiętna data, bo dzisiaj rozpoczynamy budowę oficjalnie. Tak jest, więc czas start. A jaki to samochód dokładnie, to Wam pokażemy, jak odbierzemy. Trochę czasu dzisiaj to zeszło, bo już jest godzina 18, więc opowiemy Wam jutro więcej o samochodzie. Natomiast dzisiaj jeszcze oficjalnie Renault Master staje się nowym Frydwanem. Będziemy jeszcze trochę czasu zajmie mu, zanim się stanie mobilnym Pełnoprawnym. domkiem, tak, ale już jest to nasz Frydwan, Już tylko wersja z druga. górki. Tak jest. To może parę słów o tym, gdzie jesteśmy, co to za baza, dlaczego taka, a nie inna. Więc tak, w końcu zdecydowaliśmy się na Renault Mastera L2H2, czyli nie za długi, nie za krótki. Tak jak już Wam mówiliśmy, myśleliśmy o trafiku, natomiast no jednak za ciasno by było. Chcieliśmy kompaktowe, ale nie aż tak. To jest silnik 2,3 litra, więc niestety nie udało nam się akcyzy ominąć. Znaczy jeszcze jej nie zapłaciliśmy, ale nie uda nam się, bo to co za nami, czyli ściana grodziowa, będzie znikać. Samochód 2019 rok, polski krajowy, serwisowany w ASO. Nam się udało taki egzemplarz znaleźć. Przebieg 200 tysięcy. W stanie chyba dobrym. To się okaże, To się jak okaże. zerwiemy te wszystkie Tak. boczki na pace. Tak, nie no, na razie wszystko wydaje nam się, że będzie wszystko w porządku. No wiadomo, samochód ma 5 lat, więc jest samochodem dostawczym, ale jak na samochód dostawczy wydaje nam się, że jest w bardzo dobrym stanie, bo widzieliśmy już naprawdę różne. Będziemy się brać do roboty. Coś tam będziemy chyba Wam pokazywać, taki jest przynajmniej plan. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak, ale nie będziemy robić takiej relacji z każdej śrubki, z każdego kabelka. Tak, pokażemy Wam, jakie mamy plany odnośnie
zabudowy, rozmieszczenia, bo samochód ma 5,5 metra, z zewnątrz paka ma 3, niecałe 10. Po ścianie grodziowej oczywiście trochę będzie więcej, jak się jej pozbędziemy. Będziemy zmieniać konfigurację, ławka oczywiście wyleci, żeby wszyscy mieli wygodnie. Tak, chociaż nie jest zła wcale ta ławka. Fotele na obrotnicach i chyba zdecydowaliśmy się chyba na taki klasyczny, typowy układ. Tak, Łóżko z tyłu. łóżko z tyłu na stałe rozłożone, po środku łazienka, po drugiej stronie kuchnia, jakiś mały zydelek, nazwijmy to. Mały, z małym stoliczkiem, bo więcej się Tak. już chyba nie zmieści. Nie chcieliśmy dłuższego auta, zastanawialiśmy się, jak widzieliście, nad Crafterem, Craftera nie widzieliście, ale Sprinterem to w sumie to samo, ale z różnych powodów też nam zależało, dlaczego Renault też, bo mieliśmy w poprzednim, w Peugeotie mieliśmy grip control, który może nie tyle, że tyłek uratował, ale na pewno pomógł, więc tutaj też jest ten grip control troszeczkę jakby prostszy, ale miejmy nadzieję, że jak coś też nam pomoże w wyjechaniu z jakichś trudniejszych miejsc. Więc co? Do roboty. Może nie widać na razie zbytniej jakichś efektów, tak? Ale praca wre. Tak sobie zdaliśmy chyba dopiero teraz sprawę, że budujemy kampera. Chociaż Na to robota. no chyba troszkę nam zejdzie. No na razie zabezpieczamy tutaj. Będziemy zabezpieczać pod listwami. Wszyscy mówili, że lepiej to zrobić, więc jeszcze środkiem się nie zajęliśmy. Trzeba było też ogarnąć temat ubezpieczenia. Trzeba być przygotowanym, jeśli nikt nie miał do czynienia wcześniej z autami dostawczymi, tak jak my, że kwoty ubezpieczeń samochodów dostawczych troszkę się różnią od samochodów osobowych. Są dużo wyższe, więc trzeba być na to przygotowany. No co, ściągnięte. Tutaj jakieś otyłki chyba są tylko takie rdzawe. No to już jak robiliśmy, to chyba było coś robione już w tym aucie. Ale generalnie no jest w ładnym stanie. Trochę się oczywiście obawialiśmy, ale chyba bezpodstawnie. To się wszystko oczywiście pozaprawia. Faktycznie. Przegnity nie jest. Przegnity nie jest. No też się tak waliśmy, że będzie wszystko fajnie z zewnątrz, No właśnie. a w środku znajdziemy nie wiadomo co. Dzisiaj nadal praca w re. Robimy różne takie reparaturki pod listwami. Tu nie musi wyglądać, ma nie rdzewieć. Natomiast niemiłym zaskoczeniem dla nas wczoraj, nawet tego nie nagrywaliśmy, jest to, czyli podłoga przyklejona bardzo porządnie. Się namordowaliśmy, jak widać, z 1/3 nam się udało oderwać, pękło nam tutaj. No nic, będziemy z tym dzisiaj walczyć. Natomiast tutaj te wszystkie plastiki pozdejmowane. Wszystko wygląda całkiem przyzwoicie. My walczymy i co jakiś czas jakiś taką przebitkę wrzucimy. Po wczorajszej walce to wydawało się, że dzisiaj będziemy z tym się pół dnia mordować. Odkładaliśmy, bo nam się nie chciało za to zabrać. Tak trochę było, tak, tutaj jakieś
pomierzyliśmy sobie, że niby coś No, robimy, że takie niby pozorne tutaj. ruchy. Tu jakiś olej jest. No, pod tym. Tak, bo ten samochód w ogóle służył jako serwisowy. Tak, samochód serwisowy w maszyny Dla- Volvo. Tak, maszyny Volvo. Teraz musimy tylko czymś ten nieszczęsny Klej usunąć. Chyba jest klej do szyb, więc zaraz internet. Na pewno mielibyście dużo rad dla nas, ale nie będziemy czekać. To już po ptakach, jak to się mówi. Ale i tak zapraszamy do komentowania. Dobra, działamy dalej. Podłoga była straszliwie tłusta, od jakiegoś, nie wiem, smaru. Coś mi się tam wylało, nie wiadomo co. W każdym razie straszny syf był na podłodze. No i jeszcze został ten nieszczęsny klej. No właśnie, no Będziemy walczyć. udaje się go tak zetrzeć. I jeszcze parę kropek zostało. No właśnie, więc mamy na to 2 dni. Może się uda. No i mamy więcej czasu póki co. Tak jest. No ale drugi dzień w sumie. Tak, no chcemy tutaj zrobić te rzeczy, które wymagają zostawienia samochodu otwartego, tak? Korzystamy z tego, że jesteśmy na podwórku za bramą. I dzień w sumie zleciał na A takich pracach niewdzięcznych. Nie Tak. wiem, czy jest różnica. No tak, to są takie rzeczy, które nie są spektakularne, bo ich nie widać, a które są do zrobienia i zajmują bardzo dużo czasu. Chyba że kogoś stać na nowy samochód, to wtedy to wszystko, co my w tej chwili robiliśmy, to nie musi tego robić. A nie, musi jedynie uszczelnić te plastiki.